¿Primera vez que miran cacao usted? Ala, co tam masz w ręku? Takie czekolady to jeszcze nie jadłem. Słuchajcie, nie czuć tego na kamerze, natomiast zapach jest obłędny. Ale ty jesteś silna dziewczyna! Robota taka, że aż palce lizać. Ślicznie wyglądasz. Cheaper brand will take palm oil. Yeah. 3, 2, 1. I powiedziałabym, że to były chyba najsłodsze walentynki. Po wczorajszych emocjach związanych ze zwiedzaniem Semuc Champey, dzisiaj troszkę podróżniczych obowiązków. Chociaż i te są całkiem przyjemne. No, może nie sprzątanie budy, ale za to nauka dzieci, którą staramy się regularnie prowadzić, szczególnie Ania, gdyż staramy się nasze dzieci przygotowywać do rozpoczęcia szkoły, więc rozpoczynamy naukę wczesnoszkolną, tak zwaną zerówkową. Mamy książeczki i chętnie pokażemy Wam też, jak wygląda nasza nauka. Także pierwsza część dnia poświęcona została na przyjemne obowiązki w postaci nauki, a teraz nagroda dla rodziców i dzieci, bo mamy dzisiaj walentynki. Ala, powiedz mi, gdzie my dzisiaj zmierzamy? Zmierzamy na plantację kakao. I co będziecie robić na tej plantacji kakao? Robić czekoladę i jeść ją. Jak dzieci mają się w podróży nudzić, kiedy fundujemy im atrakcje w postaci produkcji czekolady? Kolejne potwierdzenie, że tuk-tuki w Gwatemali mieszczą tyle, co legendarny Fiat 126P. Proszę zobaczyć, z tyłu trójka dorosłych i trójka dzieci, a z przodu dodatkowo nasza przewodniczka, kierowca i właściciel plantacji kakao. Hola chicos, mi nombre es Héctor. Nice to meet you, Hector. Ahora vamos a hablar un poquito. ¿Primera vez que miran cacao ustedes? Yes. Yes. Ah, ok. Ese es el cacao acá para nosotros es muy cultural. Forma muy parte de nuestra cultura. Por eso el cacao aquí está en nuestro corazón y todo cacao es pasión para nosotros. And it was used as in ancient times by Mayan to trade between the cities, Yeah, it isn't was it? a currency. Yeah, also it was the money before. Yeah. Estábamos hablando que no hay mucho cacao ahorita ya listo porque prácticamente la cosecha ya se está terminando. El cacao se cosecha conforme se va madurando o llegando a su punto. Entonces prácticamente se cosecha para no dejar mucho tiempo porque a veces viene el pájaro y lo... Okay, so this one is not ready to be picked. It needs to be yellow. It's gonna be like kind Because we have seen green, there is red, the red will become orange okay. when it's ready, and the yellow, the green will become yellow. Dziewczynki, będziemy mieli zadanie, bo musimy zerwać tylko kakao, które jest żółte, zielone to jest jeszcze niedojrzałe. No, el cacao que tenemos acá nosotros es el cacao nativo. Criollo o nativo prácticamente tiene la misma genética o el mismo sabor. O sea, nativo es porque nació el cacao acá. Criollo es porque viene una semilla de otro país vecino. Entonces aquí se criollifica y a los frutos se le dice cacao criollo. Criollo. And do you know which, for example, type of the modern brands are using the Criollo? It's very rare. It's 1% of the whole production of the world is criollo. Okay, and the general use in the market, so what? Hybrid. Hybrid. Hybrid, so it's a breaded. It's only 1% the production, so it's very rare to find, and now it's gonna be very, very expensive. Okay, So- this is the 1% of a global production, not Guatemalan. Global production, but here we have a lot of criollo and nativo. But the reason why it's so rare is because it doesn't produce as much fruits as the hybrid one, and Yeah. they only have one harvest per year. And the hybrid one, it's all year. So people they need chocolate every day almost. So, Yes. so they produce hybrid just because of the demand is very high. So we say here cacao is like gold. It's like a dark gold. Tal vez un cacao criollo no se vende por grandes cantidades
a grandes empresas. O sea, también son cacao comercial, o sea, es otra variedad que da mucho fruto, demasiado fruto, increíblemente, pero el sabor no es igual que esto. Este es lo mejor que nosotros tenemos. La ventaja del cacao criollo o el cacao nativo es que es muy resistente al climático, al clima muy fuerte o el calor. Por ejemplo, este cacao tiene 14 años de vida y como lo ven, pues está muy bonito, pero se le ha dado mucho mantenimiento, se rejuvenece. El cambio climático nos afectó bastante, se murieron plantas completas y también hubo mucha desformación de nuestras plantas de cacao. Por ejemplo, aquí había una rama y se cayó, o sea, se secó, tuvimos que quitarlo. Pues, ¿qué significa eso? Pues significa que también bajó nuestra producción de cacao. Dziewczynki, szukacie żółtych owoców kakao? Szukajcie, trzeba patrzeć na drzewa, trzeba patrzeć wysoko. Idźcie ścieżką, szukamy. Ale dużo kakao. Tak. Ala, złap w dwie ręce i wykręć. ¿Así? Ala, co tam masz w ręku? Can I eat it? Yeah, it's chocolate. Wiecie, takie czekolady to jeszcze nie jadłem. Wygląda trochę jak czosnek. Smakuje trochę gorzkawo. Jak taki duży migdał z taką mazią wokół, pomarańczową. Słuchajcie, tak to jest, jak przyjedzie Janusz z Polski. Dać mu coś do jedzenia, no to co, zeżre wszystko. A tak naprawdę to ja powinienem to tylko wziąć, wyciućkać to, co jest słodkie na zewnątrz, a to, co ze środka, to wypluć. Teraz smakuje dużo lepiej. A dlaczego chciałabyś się tam dostać? Do tych pesta. To jest jeszcze nie gotowe. Z tego owoca dopiero się robi czekoladę. Z tego się robi czekolada. Z tej mazi się robi czekoladę. Później pojedziemy do zakładu przetwórstwa i pokażemy wam. Starting the fermentation process. So how you start? So you take all the, like all the fruits inside the jelly, all of it together, and so because the jelly will go inside of the seed and will give the flavor of the cacao. Okay. So what do you want to do is to put in the banana leaves. It's in like a box, but it's a box of 3 layers. So first there was one layer of the box. The first box, you put it in there, all of the cacao together, like the jelly and the inside. And then you mix it every day. For 3 days you leave it there, and then you move it to the next box just so it has a movement and the fermentation process goes even everywhere for 9 days. So we do this until the humidity level is. And then after the fermentation process, and we see that 70% of humidity is attained, and this is only here what they do. Every area and their own climate will have different ways of doing it, but generally from 3 to 9 days every chocolate is made. And then we dry it because then the juice came inside, but we want to dry it, so we put it inside of like a plastic where the sun can go in, so not like directly, and also for the there's no like things that goes inside of it. We need to mix it for every 30 minutes for 12 days. Every 30 minutes. Yeah. 13? 30 minutes? Yeah. You need to mix it. So it's a long process even before even touching to the cacao. But this, what we see here, it's the next process. So when we finish the drying process, this is where Elsa will talk about how she's making her cacao. This is the most ancient way we've been doing cacao. It's the Mayan that have developed the way we make chocolate today. So the basic steps are fermentation, then drying, and then this. In the tradition, it's always the grandmother that will pass down the knowledge to the daughter. And so here we see the comal. It's made from a barro, and this is how they cook their tortillas also, and they do their cooking with that. Yeah. But the comal is also used to make the cacao, and the reason why is because it's the heating process of the comal makes it even everywhere, which
and like enhance the cacao flavor. Yeah, okay. And it makes the process more like just more uniform for the cacao to be toasted. At 6 to 7 years old, the woman will start learning how to do this. So in that way, this is a way for them to cultivate their connection to cacao and their culture and make it alive for many generations. How long do you need to cook the seeds? For this amount, it's gonna take 25 minutes. 25 minutes. How do you know it's ready? So we know when it's ready when you can touch this and the husk will go very easily. But now it's not ready because it doesn't go. Okay. Can you overcook it? Yes, you can. Wow. Overcook it. No, it's just funny. They found a good game. They found something good to do. W trakcie omawiania procesu produkcji czekolady dzieci nie wytrzymały tej dawki informacji i znalazły sobie zabawki z niczego. To jest kolejna rzecz w podróży. Mało zabawek, dzięki temu dziecko jest kreatywne i bawi się czym popadnie. A czekolada przyjdzie w swoim czasie. By the way, when you are making a bar of chocolate, you are putting some extra sugar to it or make it bitter? Well, for the chocolate, to make chocolate, it's 3 components. It's fat, sugar, and cacao paste. Okay. So cacao paste will always be like, if it's a 54% chocolate, it means there's 54% of cacao, and the rest will be fat, which could be butter, cacao butter, coconut oil. Cheaper brand will take palm oil Yeah. and sugar, white sugar, usually. That's what they will take. Przyspieszyłaś trochę proces i zobacz, takie mieszanie to od razu gotowe. Słuchajcie, nie czuć tego na kamerze, natomiast zapach jest Ale Ola, zobaczcie. Jak obłędny po prostu. Czujesz? No. Podoba Wam się zapaszek? Chcecie zjeść? Poza kamerą rozmawialiśmy chwilkę z Charlotte na temat tego, co dzieje się w Gwatemali. Bardzo chwaliliśmy Gwatemalczyków za ich ogromną pomoc i bardzo dużą otwartość wobec nas oraz tego, że są po prostu mili i szczerzy i nie chcą nas oszukać na każdym kroku, kiedy widzą turystów. I Charlotte to potwierdza, jednocześnie spędza tutaj troszkę więcej czasu, więcej niż typowi turyści i niestety mówi, że w okolicach, tutaj w mieście Lanquin, szczególnie mężczyźni bardzo dużo piją alkoholu, często biją swoje kobiety, które są od nich zależne, z tego względu, że nie mają pracy i jej misja tutaj, poza oczywiście chęcią sprzedaży bardzo unikatowej czekolady, jest również, żeby angażować lokalną społeczność, a w szczególności kobiety do pracy, bo te, które pracują i zarabiają własne pieniądze, zyskują to, co najważniejsze, niezależność. Widzi też bardzo dużo kierowców tuk-tuków, którzy jeżdżą po alkoholu. My również ich wczoraj widzieliśmy. A sama została napadnięta jako samotnie podróżująca kobieta jakieś 3 tygodnie temu. Nie znam szczegółów, natomiast trzeba mieć to na względzie, że są dwa światy. Ten, który widzimy jako turyści oraz ten, który jest naprawdę. A teraz wracamy do produkcji kakao. Ziarna są gotowe do obrania w momencie, kiedy na patelni czujemy, że skorupka łatwo odchodzi i tak też widzimy to w tym przypadku. Una piedra volcánica y esa es una herencia de mi bisabuela. Ale ty jesteś silna dziewczyna! She doesn't want you to try. Ja. O, a tak Olek przygotowuje dla żony czekoladę z walentynki. Jak ci Ciężka idzie? robota. Tak się kocha żonę. Do Gwatemali aż musiałem polecieć, żeby jej czekoladę zrobić, bo wiem, że lubi. Robota taka, że aż palce lizać. Tak wygląda zmielone kakao i żeby zrobić z tego dopiero czekoladkę, to trzeba dodać cukier i troszkę tłuszczu. I dopiero wtedy powstaje czekolada. Dzisiaj zrobimy czekoladę w stylu Majów, ale tradycyjna czekolada majańska stworzona jest zaledwie z 2 składników, czyli kakao i
ekstraktu z trzciny cukrowej i taką czekoladkę dzisiaj będziemy przygotowywać. Weźcie sobie troszkę na paluszek. Tak smakuje samo kakao. Gorzkie? Gorzkie, ale dobre? Niedobre, Ola? Trochę cukru potrzeba. Czyli zobaczcie, wy nie chcecie czekolady, wy chcecie cukru tak naprawdę. Wam cukier smakuje. Teraz próbujemy sam cukier z trzciny cukierowej. Dziewczynki, powiedzcie, co wam bardziej smakowało? Cukier czy kakao? Cukier. A Ali? To i to. A teraz będziemy to i to mieszać. Na to czekałyście? Najpierw spróbowaliśmy wspaniałej czekolady, a teraz robimy jeszcze napój czekoladowy. Zraliśmy wodę z naszego czajniczka i teraz będziemy robić kakałko, chociaż bez mleka, na wodzie. Gracias. Czy jesteś ciekawa tego, jak to smakuje? It's bitter. Ślicznie wyglądasz. Teraz dodamy troszkę cukru, bo dzieci stwierdziły, że kakao jest niesmaczne. Co, Olcia? Teraz smakuje? Żonka, a tobie jak smakuje? Jest przepyszne. Ale zupełnie inaczej smakuje niż wszystkie czekolady, które do tej pory jadłam i zdecydowanie to jest najlepsze. A nawet piłaś. A nawet piłam, jadłam, piłam, wszystko. Nie, tego się nie da powtórzyć. 4, 3, 2, 1. Mamy nadzieję, że ten dzień podobał Wam się tak samo jak nam, bo pobyt na plantacji kakao był naprawdę cudowny. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy, a sama degustacja kakao była naprawdę dla mnie niezapomniana. I powiedziałabym, że to były chyba najsłodsze walentynki ever. Także jeżeli Wam się podobało to, co widzieliście, koniecznie dajcie łapkę w górę i zapraszamy do subskrypcji, bo mamy dla Was jeszcze więcej takich materiałów. Także do zobaczenia. Adios!